Co tak naprawdę robi polecenie usuń? Zaznaczam te komórki i naciskam usuń, Ctrl-. Excel je wyrzuca, a że w arkuszu nie może być pustego miejsca, natychmiast pyta: użytkowniku, skąd mam wziąć komórki, żeby załatać tę dziurę? Odpowiem mu: przesuń komórki w lewo. Excel bierze cały ten blok i przesuwa w lewo, załatał puste miejsce. A za to na prawym skraju arkusza kołdra jest za krótka, więc Excel kreuje nowe komórki i dokłada ile trzeba. Wracam do początku. Cofnę ten krok, Ctrl+Z i dla porównania zobaczymy to samo w pionie. Więc usuń komórki, Ctrl-, usuwa i znów pyta: skąd wziąć komórki? Tym razem mówię mu: przesuń komórki do góry. Bierze ten blok i przesuwa ku górze. A na samym dole arkusza musi dołożyć brakujących komórek. W ostatnim wierszu wkleję przykładowe dane, które za moment się przydadzą, a tymczasem zobaczmy, jak działa polecenie wstaw. Zaznaczam zakres, Ctrl+Shift+, wstaw. Excel musi zrobić dla niego puste, wolne miejsce, dlatego pyta: czy mogę przesunąć istniejące komórki w prawo? Tak, proszę. Przesuwa go w prawo, wstawił i zauważmy, że nowe komórki przyjęły formatowanie z sąsiadujących po lewej, a daleko po prawej stronie puste komórki zostały wypchnięte poza krawędź arkusza i przestały istnieć. Na koniec ostrzeżenie. Na tym obszarze wstaw, Ctrl+Shift+, chciałbym, żeby ten obszar odsunął się do dołu, więc mówię mu: przesuń komórki w dół. Błąd! Excel nie może wstawić nowych komórek, bo spowodowałoby to przesunięcie komórek poza koniec arkusza. On chroni te dane, które zostawiłem tam, na dole. Nie może przesunąć w dół, bo one by zniknęły. I jak się Państwu podoba przesuwanie klocków po dużym stole?